Słoika teamy wytnie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotów, w synchronie skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. Na startowej linii, gdzie emocje się mieszają. Gołębie sojki gotowe do lotu nie czekają. Za sygnałem ruszają jak strzały w przestworza. Dla nich każdy wyścig to nowa historia. Gołębie sojki to nowa historia. Historia. Dla nich każdy wyścig to nowa historia. To Sojka Team w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. To Sojka Team w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. Więc kiedy słyszysz beat, kiedy czujesz flow, pamiętaj o Sojka Team, co na niebie piszą show. To ich gołębie, co przecinają chmury. HG. Kochani, witam się z Wami niezwykle serdecznie, łapiąc ostatnie promienie słońca. Pomału żegnamy lato, natomiast nie żegnamy jeszcze sezonu gołębi młodych. Troszeczkę czasu minęło od naszego ostatniego spotkania, aczkolwiek sytuacja zrobiła się bardzo dynamiczna. Miałem nigdzie nie wyjeżdżać na urlop, jednak no, życie trochę zweryfikowało. Gdzieś tam dałem się przekonać rodzinie na krótki reset po tym nie do końca udanym dla nas sezonie gołębi dorosłych. Wyjechaliśmy sobie z rodzinką, zarówno tu moją, jak i bratem, na krótki urlop. Głowa troszeczkę odpoczęła i wróciłem do Was. Wróciłem już bodajże tydzień temu, jednakże gdzieś ta moja dusza youtubera zadziałała bardzo mocno. Jak dopadłem się do telefonu, zacząłem nagrywać pamiątkę z wakacji, no to niestety zawaliłem tak pamięć telefonu, że nie byłem w stanie już nagrywać. A jak pewnie wiecie albo nie wiecie, wszystkie moje materiały powstają przy użyciu telefonu. Również wszystkie materiały montowane są na telefonie, dlatego też no niestety takowy stan rzeczy się wykonał i wracam. Wczoraj uporałem się, pomontowałem filmy z wakacji. Oczywiście nie będzie tutaj, nie ma mowy, żeby to było na tym kanale, ponieważ nie jest to kanał podróżniczy, a typowo poświęcony hodowli gołębi pocztowych. Dlatego myślę tyle tytułem wstępu. Spotkaliśmy się po raz ostatni jakoś bodajże przed ostatnim lotem. Co prawda miały być jeszcze dwa. Finalnie był jeden, był to maraton niezwykle ciężki. Bodajże, o ile dobrze pamiętam, to chyba konkurs trwał ze 2 dni. No nieistotne, w każdym razie kolejne lanie i jest jak jest, niczego innego się nie spodziewałem, także już kładąc, praktycznie można by powiedzieć, że włożyliśmy te gołębie po to, żeby jakiś tam limit został osiągnięty, żeby koledzy mogli aczkolwiek no zgodnie z naszymi oczekiwaniami nic się tam nie udało ugrać. Finalnie kończymy sezon gołębi dorosłych gdzieś tam w 10. Można to sprawdzić na stronie, teraz dokładnie nie pamiętam. No i trudno powiedzieć, żeby człowiek był tym faktem jakoś super zachwycony. No niemniej jednak jest jak jest i życie się na tym nie kończy. Walczymy dalej. Będziemy się odbudowywać. A zresztą o tym wszystkim już mówiłem na ostatnim odcinku, czy bodajże przedostatnim odcinku.
Rywalizacja na poznańskim niebie, zdecydowanie zasłużenie. I tu co do tego ja i chyba wszyscy koledzy, z którymi rozmawiam, nie mają wątpliwości. Wygrał Damian Ratajczak z sekcji Kurnik i naprawdę wielkie brawa. W pełni zasłużone. Co do tego nie mam żadnej absolutnie wątpliwości, że jest to człowiek, jest to gość, kolega, który zasłużył na to jak nikt, ponieważ w ścisłej czołówce oddziału jest już naprawdę od dłuższego czasu, aczkolwiek gdzieś tam tego dokręcenia troszeczkę brakowało i no sam mogę powiedzieć, że za moją sprawą gdzieś nie udało mu się wygrywać i nie tylko, zawsze gdzieś tam był w tej czołówce, aczkolwiek tego mistrzostwa brakowało. Nareszcie jest to mistrzostwo. Damian, gratuluję Ci raz jeszcze, tym razem publicznie. Oczywiście pospiesznie wykonałem telefon, bo tak należy. Pełne pokłony dla nowego mistrza, szacunek, czapka z głowy. Duże brawa. Również duże brawa do wszystkich zwycięzców. Czy udało nam się cokolwiek ugrać? Wydaje mi się, że coś tam drobnego nam się udało ugrać w którejś z kategorii, przynajmniej na skalę oddziału, ale póki, że tak powiem, nie są wyniki potwierdzone, na razie milczymy. Jeśli będzie już wiadomo, to dam Wam znać. I tyle. Może tym akcentem zakończymy sezon gołębi dorosłych. Teraz wracając do sezonu gołębi młodych, jak już powiedziałem, no ten urlop troszeczkę nieplanowany, w jakimś tam stopniu na pewno zmienił nasze przygotowania gołębi młodych. Było zdecydowanie dużo mniej wywózek, było ich bodajże 5 i to naprawdę były wywózki na kilometr, 3, 7, 13, na których naprawdę nam się zrobiło bardzo, ale to bardzo pod górkę, gdzie tam gołębie szalały, odchodziły bodajże z miejsca wypuszczenia przez 30 minut. Osobiście jak lotuję, nie pamiętam czegoś takiego. Przy bardzo ładnej pogodzie, po prostu gehenna. Nawet nie chce mi się o tym mówić. 2 dni później pojechały na 35 km, był to 5. i ostatni zarazem trening przed próbną kabiną i tam było, można by powiedzieć, jeszcze gorzej. Gołębie wróciły bodajże po 1,5 godziny. I to by było na tyle. Gdzieś tam troszeczkę zrezygnowani stwierdziliśmy, że ponieważ gołębie wyglądały jak przysłowiowy milion dolców, na pewno nic im nie brakowało i tak dalej, jednak coś je blokuje ten powrót. Śmiesznie to dosyć wygląda, no to nie jest tak, że my też znamy wszelkie odpowiedzi. Jest jak jest, zresztą dodam tylko, że to już jest 2. rok, który gołębie z prywatnych tak zwanych wywózek przychodzą nam fatalnie, to jest mało powiedziane, to beznadziejnie totalnie. Natomiast 2 dni później poszły w pierwszą próbną kabinę i przywaliły fantastycznie, przywaliły całą grupą, praktycznie dosłownie w minutach było całe stado w domu, bodajże może oprócz 1 czy 2 sztuk. Kolejna próbna kabina była chyba po 2 dniach. Scenariusz totalnie podobny. Super siadały i tak były nasze gołąbki 4 razy. Dodam tylko, że super fantastyczną rzeczą, jaką robi nasz zarząd oddziału, jest zdecydowanie organizowanie, teraz słuchajcie mnie drodzy hodowcy, aż 6 kabin próbnych i wszystkie te kabiny są to kabiny z nocowaniem. Uważam, że jest to naprawdę coś fantastycznego, ponieważ nie ma 2 identycznych lotów. Nie ma. Po prostu każdy lot to jest nowe doświadczenie dla gołębi młodych w kabinie. To jest gdzieś tam odfajkowana kolejny czas spędzony w tej kabinie, gdzie
Gołąbki niewątpliwie łapią jakieś doświadczenie, choćby w postaci tego, że o ile pierwsze razy, które szły, kompletnie nie potrafiły pić, oczywiście woda zawsze są pojone na punkcie i niestety było widać, że one tego nie ogarniają, no to mogę Wam powiedzieć, że w tej chwili już piją i jest wszystko dobrze. Dlatego, jeśli istnieje taka możliwość, jeśli słuchają mnie osoby z zarządów, oddziałów czy coś, spróbujcie robić tych próbnych kabin jak najwięcej, ponieważ będzie to na pewno bardzo dobrze dla tych gołębi. My uczestniczyliśmy w 4 próbnych kabinach do tej pory. Wszystkie absolutnie bardzo, bardzo udane. I tydzień przed pierwszym lotem skończyły się te właśnie wywózki z kabin. Postanowiłem, że z racji tego, że przed tymi kabinami one były tak mało wywożone, no bo zaledwie 5 razy i to na kawałku, dobrze byłoby je wywieźć. I co uczynił tato w czwartek, czyli dzień przed koszowaniem, pojechał z nimi na 47 km i zaskoczenia nie było. Po raz kolejny pierwsze gołębie pojawiły się bodajże godzina 10, gołąb pojedynczy z 87. Po kilku minutach pojawił się znowu następny, po kilku znowu i tak 4 sztuki przyszły tam powiedzmy w odstępie czasu 20 minut, po to, żeby cała grupa z tych 47 km przyszła, teraz uwaga, po godzinie 45. Bodajże brakowały 4 gołębie, aczkolwiek do wieczora one dotarły i mieliśmy tak zwany komplet i tyle też uczestniczyło w pierwszym locie. Dodam tylko, że dzień po tej naszej feralnej wywózce było już koszowanie w piątek na pierwszy lot konkursowy i teraz przechodząc do tego lotu konkursowego, no to absolutnie dla nas genialny. I choć wiele razy powtarzam, że jakoś super naprawdę nie napinamy się na te młode, jest to etap hodowli, niekoniecznie cel. Trudno być próżnym i opowiadać, że przyloty, jakie mieliśmy, nie cieszą. Absolutnie cieszą, jesteśmy w niebo wzięci i było to wow. Powiem tak, bodajże zakoszowaliśmy 83 gołąbki, 73 mieliśmy w konkursie. Dodam jeszcze tylko, że pięknie usiadła nam cała grupa gołębi. Żeby było ciekawiej, wśród nich były też jakieś obce, bodajże chyba z 6. Usiadło nam 18 naszych gołąbków naraz i jak się później okazało po otwarciu zegarów, było to pierwsze 18 gołąbków na oddział. Dlatego pod tym względem mega fajnie, a drugą sprawą jest fakt, że frekwencja też była naprawdę godna, ponieważ na dzień dzisiejszy brakuje nam tylko 2 gołąbków z tego pierwszego lotu, także myślę, że bardzo fajnie wszczeliliśmy się w ten sezon lotowy i niech tak trwa. Jeśli będą chciały dalej lecieć, nikt absolutnie nie będzie im przeszkadzał w tym. Będziemy się bardzo cieszyć. Jednakże najważniejszą rzeczą jest, żeby tych gołąbków zostało jak najwięcej i to jest dla nas fakt niedyskusyjny. Właśnie tym bardziej po tym naszym, śmiało można powiedzieć, upadku, bo ja tak do tego podchodzę, że można by rzec, że po straceniu tych wszystkich gołębi prawie, że zaczynamy od zera. I czy to ma jakieś dobre strony? Ma i dla Was na pewno też, bo będziecie świadkiem na tym kanale, jak próbujemy odrodzić się, ponieważ wiadomo, te gołębie, które były, one są w rozpłodzie, tu się nic nie zmieniło i
No i praktycznie będziemy budować od początku, ale o tym zresztą już wiecie, bo ja już wspominałem na poprzednim locie. No i tyle. No. Co tu jeszcze dodać? Gołębie ostatnimi czasy trenują dużo lepiej, jak kiedykolwiek trenowały, a dzisiaj to już po prostu było to w którymś momencie nie do zniesienia, bo o ile dużo hodowców cieszy się, że gołąbki gdzieś tam na rannym oblocie chodzą po 2,5 godziny, ja uważam, że jest to totalnie niepotrzebne i wcale mi się to nie podoba. Aczkolwiek taki stan rzeczy dzisiaj rano u nas się pojawił. Czy to jest jakiś dobry prognostyk? Ja uważam, że nie do końca, że to nie ma żadnego przełożenia, a kupa stresu. Praktycznie pierwsza grupka gołębi bardzo pojedynczych wróciła po godzinie, druga godzina z jakimś tam haczykiem, trzecia po 2 godzinach, a taka naprawdę potężna grupa, około 50 sztuk wróciło po 2,5 godziny i tak jak mówiłem wcześniej, mi osobiście się to nie podoba, bo to zawsze człowiek ma nerwówkę, tym bardziej, że moje gołębie nie przyzwyczajają nas, o czym wiedzą wszyscy moi koledzy, do tak długiego latania. W każdym razie są jeszcze, co ciekawe, w kolejnych godzinach gdzieś tam 3 pojedyncze przyleciały. Walczymy dalej. Karma lekka cały czas. Ja uważam, że te loty takie 100-150 km to naprawdę nie ma się co napinać. Absolutnie żadnej energii my nie podajemy. Taki jest nasz system. Co ciekawe, na pierwszy lot i zarówno pewnie na drugi suplementy nie wchodzą jakby w grę, takie może podstawowe jakieś, żadnych dopalaczy w postaci energetycznych olei czy dynamików, nic, trochę to zmieniliśmy. Inne lata, nie powiem od pierwszego lotu, czy to było 150 km, czy 180 zawsze dawaliśmy. W tej chwili uważam, że jest to naprawdę niepotrzebne, że na tak krótkich tych gołębiom zdrowym, bo to, że gołębie muszą być zdrowe, a wtedy wrócą, wtedy nawet będą dochodzić. Zgubić się zawsze mogą, jednak no naprawdę świadectwem dobrego zdrowia jest to, że w kolejnych dniach one gdzieś tam dochodzą. W naszym przypadku jest to, można by powiedzieć, że niemalże do zera. Tak jest na początku. Jeśli chodzi o chorobę młodych, no w tym roku nie mieliśmy, przynajmniej jak do tej pory, no mam nadzieję, że udało nam się uszczec. Czy mamy jakieś tam specjalne działanie, eliksiry, mikstury na to? Nie mamy i ja myślę, że znakomitej większości to tak naprawdę to jest też może trochę kwestia jakiegoś szczęścia, że nieraz spotkałem się z tym, że hodowca, powiedzmy X, mówił, że przez 3 lata nie miał adena i on już wie aczkolwiek później mu się pogęziły i na 4. rok i już się okazało, że nic nie wie. Tak ja ze swojej perspektywy to postrzegam. Bardzo fajny ostatnio film mojego kumpla serdecznego Bartka Morela, który tam troszeczkę, że tak powiem, zdjął kurtynę, opowiadając o to, jak w tych topowych hodowlach, że tam nie ma takiego miodu, jak wydawać by się mogło, a zresztą ja już wspominałem też kilka razy na filmach, że to nie jest tak, że w tych renomowanych, topowych hodowlach to tak wszystko jest miód i fiołki. Nie, aczkolwiek zdarza się bardzo często, że gdzieś ci hodowcy, oczywiście nie wszyscy, ale bardzo dużo tych hodowców próbuje zbudować taki mit wokół siebie, że u nich to problemów nie ma, jest to bzdurą.
w każdej hodowli są problemy. Tak jak wybitnych gołębi jest tylko kilka, z dobrych może być kilkanaście, a to nie jest tak, że jeśli ktoś ma 100 gołębi, to są same asy lotowe, bo tak nie jest, bo życie wygląda troszeczkę inaczej i tyle. No póki co no, wygląda na to, że jesteśmy dopiero po pierwszym locie, trudno cokolwiek jest mówić, aczkolwiek nie słyszałem, żeby to był jakiś tam katastrofalny lot, co cieszy, mówiąc o moim akurat tu rejonie, bo bardzo różnie z tym bywa i sami dobrze wiecie, że nieraz narzekam, no na tą chwilę udało się nawet gdzieś tam dzisiaj widziałem listę, że po tym pierwszym locie zajmujemy pierwsze miejsce w okręgu. Oczywiście to się zmieni, ja sobie zdaję z tego sprawę. W każdym razie w kwestii cieszenia się z jakichkolwiek sukcesów u mnie się nic nie zmieniło nadal lubię to, nadal lubię wygrywać i nadal każdy sukces mnie cieszy, a jeśli jest hodowca, który zaczyna, raczkuje w tym sporcie i ma problem tego typu, że oczekiwania powiedzmy miał na mistrza, jest 5., 3., to powinien dać sobie spokój, bo trzeba się cieszyć ze wszystkiego. Trzeba się cieszyć ze wszystkiego, z każdego najmniejszego nawet sukcesu, co my robimy wielokrotnie i wielokrotnie o tym powtarzam. Różnie z tymi lotami bywa. Słyszymy, że na bardzo dużo wspólnych gołębnikach gdzieś bomby, w bardzo dużo oddziałach bomby. Czym to jest spowodowane? Osobiście jestem ostatnią osobą, która ma jakieś tam teorie na ten temat. Absolutnie nie mam pojęcia, jak to się dzieje, że jedni mają loty super udane, inni totalnie nieudane, że są duże braki. Na pewno zdrowotność i jeszcze raz zdrowotność. Choroba młodych, adeno, zapalenie wola, na pewno oczy, bardzo dobrze. Bardzo ważną rzeczą jest, że gdzieś tam przy wkładaniu tych gołąbków na lot, kiedy łapie się do kosza, patrzeć, sprawdzać te oczka w początkowej fazie. Naprawdę jest to prawie że nie do wykrycia, ponieważ one nie łzawi tak ewidentnie, nie ma mokre wkoło tego oka, bo w momencie, kiedy to już jest mokre, to już jest kolejny jakiś tam etap i możemy się pozbyć 3/4 stada i mieć pretensje wtedy do zarządów dopuszczających, do kierowców. I tu właśnie jest, że tak powiem, pies pogrzebany. Dlatego pilnujcie tego, naprawdę pilnujcie zdrowia. Róbcie wszystko, nic za wszelką cenę. Powiem wam na przykład, czego ja się nauczyłem w ostatnich 2 latach, to zdecydowanie nauczyłem się tego, że nic nie robimy na siłę. Gdzieś ta pogoda jest kapryśna, chcielibyśmy czy je wywieźć, czy cokolwiek. No nie. Kiedyś by było tak, bo w sumie już nie pada. Dziś jakby życie nas nauczyło, że nie ma nic za wszelką cenę, bo to nadzwyczajnie na świecie nie działa. Nadzwyczajnie na świecie nie działa i zrobimy sobie bardzo, bardzo dużą krzywdę no i tyle, moi drodzy. Dajcie znać, jak to u was wygląda w waszych oddziałach, w waszych rejonach. Może macie jakieś pytanie odnośnie czy to gołębi młodych. Naszego prowadzenia dodam to, co już jest wiadomo, że ja nie jestem jakimś super ekspertem od gołębi młodych. No natomiast coś tam wiem z racji tego, że już kilka lat w tym sporcie siedzę no i może jakąś taką mam trochę czutkę do tego. Może nie każdy hodowca też
ogarnia to do końca, w szczególności ci początkujący, to nie widzę problemu. Dzwońcie, piszcie i jeśli tylko będę mógł, oddzwonię bądź odpiszę. Jeśli by się tak zdarzyło, co zdarza się dość często, że nie udało mi się tego zrobić, to z racji tego, że tych wiadomości ja dostaję naprawdę multon i po prostu one spadają gdzieś w dół, ja tego nie widzę i koledzy mnie potem przeklinają. Musicie się powtarzać i ja spróbuję na tyle, ile będę mógł pomóc Wam w tym wszystkim. I kochani, dobry lot, nie załamujemy się, lecimy dalej.